Po raz pierwszy, że jestem banderowcem, usłyszałem w 2005 roku, kiedy przyjechałem do Wrocławia. Byłem na takiej wymianie studenckiej, Szkoła Języka Polskiego i tam wydział znajdował się niedaleko od pomnika, gdzie świeżo wtedy we Wrocławiu, 2005 rok, postawiono pomnik ofiarom rzezi wołyńskiej. I ja z kolegą poszedłem zobaczyć to. Byłem ciekaw. Wtedy jeszcze prasa o tym pisała. I obok przechodziły takie dwie panie, takie wyglądające jakby szły z kościoła. Takie jest ubranie, taki wygląd. I wtedy one powiedziały nam, bo my rozmawialiśmy ze sobą po ukraińsku z kolegą i jakoś, nie to, że jakoś agresywnie nawet komentowaliśmy, po prostu czytaliśmy ten pomnik, coś ze sobą, o czymś ze sobą rozmawialiśmy. Wtedy usłyszałem, że jestem banderowcą po raz pierwszy w Polsce. Jakby wtedy jeszcze internet nie był tak rozwinięty. Później już przyjechałem na takie większe studia do Polski, się przeprowadziłem w 2007 i wtedy rozwijał się internet akurat bardzo mocno w tych latach, sieci społecznościowe. Ja wiedziałem, co pod jakimiś artykułami o Ukrainie, wtedy jeszcze były fora różnych gazet czy portali internetowych, piszą o Ukraińcach i to tam bardzo często brzmiało. To naprawdę było wtedy bardzo niekontrolowane. Bo te fora były jakby nie moderowane, tak? Te fora w ogóle, i to mówimy o forach, że tak powiem, takich poważniejszych mediów, jak na przykład Gazeta Wyborcza, tam też było forum, jest ciągle to forum, tylko teraz jest moderowane. Wtedy nikt w ogóle nie wyobrażał sobie moderacji. O Ukrainie pisało się wtedy dużo. 2007-2008 rok to jest taka fala, kiedy w Polsce opadają już emocje po pierwszej fali solidarności z Ukrainą. Wróćmy teraz do tego pomnika, który poszedłeś odwiedzić, do pierwszego zetknięcia się z tym hejtem, bo dla Ciebie hejt to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj, tak? Sam powiedziałeś, że mieszkasz tu prawie 20 lat. Pierwsze to zetknięcie z hejtem. Co wtedy poczułeś? Czy to było dla Ciebie coś dziwnego? Jaki wtedy był nastrój w Polsce i Wiesz skąd co, ja się... pamiętam, to było dla mnie trochę dziwne z tego powodu, że ja byłem, bo wiesz, to było świeżo po 2005 rok. To jest bardzo świeżo po Majdanie, gdzie pierwszym Majdanie, ja tam byłem na pierwszym Majdanie. Polacy to była w ogóle jedyna grupa ludzi spoza Ukrainy, którzy tam byli i byli widoczni. Tak? I ja byłem, i to było jakby, kiedy pojechałem już na wymianę studencką do Wrocławia, to była ta świeża emocja, tak? I w prasie ukraińskiej też bardzo tak pisano o Polakach, że to właśnie chyba jedyni z Europy, którzy nas zrozumieli, potrafili zrozumieć, tak? Tutaj a propos takiej empatii i zrozumienia jakby między naszymi narodami. I dla mnie to było trochę dziwne, że że tak powiem, ludzie, społeczeństwo, które tak nas zrozumiało, tutaj w postaci tych dwóch kobiet i jeszcze takiego bogobojnego naprawdę wyglądu, że potrafi aż tak agresywnie, tam, wiesz co, tam było nie agresywne to określenie, tylko agresywne, ja pamiętam do dziś wyrazy ich twarzy. Takie Zawzięte takie. Takie zawzięte, takie skrzywione, takie wiesz. Ja pamiętam, że my z kolegą to wyśmialiśmy, że to po prostu... Epizod jakiś taki nieznaczący niuans. Jakieś odjechane babki były. A później ja tam we Wrocławiu właśnie spotkałem takiego Ukraińca, którego przodkowie byli ofiarami akcji Wisła. To on mi powiedział, to już był dziadek, taki pan Jarosław, który mi powiedział, że ja tutaj mieszkam we Wrocławiu przez całe życie, jestem inżynierem, ale jakby te takie pogarda bardziej, którą czuję od Polaków właśnie, którzy dowiadują się o moim pochodzeniu, no jest naprawdę taka duża i tak siedzi w nas. Ja pamiętam, że wtedy mu nie wierzyłem, że to jest jakaś taka Kasandra krzycząca gdzieś tam na pustyni, taka może jak ta babka, która trochę jest gdzieś odjechana. A teraz po 20 latach ja rozumiem, że ja jestem tą Kasandrą, że ja się, że tak powiem, przekształcam w tego pana Jarosława, który wtedy mi właśnie po wizycie pod tym pomnikiem, którego jakoś tak los dał mi spotkać. Tym Ukraińcom, którzy tutaj dopiero przyjeżdżają, ja mówię, że no słuchajcie, że aż tak to
spotkacie się z różnym stosunkiem. Czyli mówimy tak, pan Jarosław 20 lat temu narysował ci taki obrazek człowieka, który mieszka we Wrocławiu Najgorsze jest to, że i wiesz, styka się z tym hejtem cały czas, tak? tak, najgorsze jest to, że to jest właśnie cały czas, to tak, wiesz, zatruwa twoje życie, bo to wydawałoby się, że wiesz, takie, wiesz, dzisiaj ci ta babka powiedziała coś tam takiego, jutro powie ci ktoś inny tam przechodząc obok na ulicy, pojutrze powie ci sąsiad. To, Dobrze, ale to więc- my jakby mówili, zaczepiali, hejtowali. To gdzie my w którym momencie tej historii jesteśmy w tej chwili? Bo tak jak powiedziałam na samym początku, nie ma dnia, chyba można zaryzykować takie stwierdzenie, nie ma dnia, kiedy nie stykamy się z hejtem, kiedy nie słyszymy historii, że Ukraińców pobili za to, że rozmawiali po ukraińsku, że kogoś wyzywali. Są jakieś już nawet pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Gdzieś dotarł do mnie news, że jeszcze jakby policja pracuje nad sprawą. Na jakim etapie my teraz jesteśmy? Czy tak było zawsze, tylko po prostu my o tym nie rozmawialiśmy? Ja zaryzykuję takiego stwierdzenia, że poziom takiego agresji przeciwko Ukraińcom, on się teraz nie zmienił. Dlatego, że moja teza jest taka, którą chyba żadne badania ani potwierdzi, ani sprostuje, że poziom agresji wraz ze wzrostem takiej masowej migracji z Ukrainy, 14-15 rok, czyli 10 lat temu, on był równie wysoki. Tyle, że teraz zmieniło się to, że polskie społeczeństwo na to zwróciło uwagę i ukraińskie też społeczeństwo zwróciło na to uwagę, dlatego że migracja, która przyjeżdżała 10 lat temu, ona bardzo często rzucała takie zachowania na koszty migracji. Czyli my tutaj przyjezdni, my tutaj to Mamy nie jest się nasz dom, dostosować. mamy się dostosować, nawet jak mieli świadomość, że no to było jakieś tam, ktoś tam kogoś uderzył, policzek jakieś takie, nie opłaca się z tym iść na policję, tak? I jakby ten poziom zawsze był i bardzo, bardzo często jakby, szczególnie, że ci migranci, którzy przyjeżdżali, oni pracowali po 10-12 godzin, naprawdę nie mieli czasu się tym przejmować, tak? Oni nie mieli takiej strefy komfortu, żeby w ogóle zastanawiać się nad takimi przestępstwami. Po prostu rzucali, że my jesteśmy tutaj po prostu tymczasowo, jakby i nic. A teraz? Natomiast teraz ja uważam, że ta zmiana jest bardzo pozytywna i wywalczona przez tych ludzi, którzy właśnie ostatnio wychodzą też na manifestacje. Ja słuchałem, co oni mówią. Oni mówią, o, jesteśmy nieliczni, mają bardzo takie częste poczucie, że jakby czemu nas tak mało tutaj na ulicy. A naprawdę zmiana jest duża. I oni nawet jakby bardzo często nie zdają świadomości, jakiej części zmiany oni są. Dlatego, że to, że teraz właśnie słyszymy codziennie i nie tylko słyszymy codziennie, a to, że minister Kierwiński czy polska policja w swoich mediach społecznościowych reaguje na to publicznie, a to oznacza, że jest przykaz z góry polityczny, żeby te przypadki, o których jest głośno i o których słyszysz ty, słyszą widzowie, żeby ich szybko łapać sprawców, bo za każdym takim przypadkiem, który jest nagłośniony, który robi się wiralowy w mediach społecznościowych, widzimy, że tam po dniu minister Kierwiński czy polska policja się odezwie i powie, o, tam byli ujęci ci sprawcy. To jest olbrzymia zmiana. I to jest zmiana, która się dokonała właśnie rękami tych kilkudziesięciu, kilkuset ludzi, którzy ostatnio w różnych miastach Polski wychodzili na manifestacje przeciwko hejtowi na obcokrajowców.